Różne rzeczy możesz robić na granicy, szczególnie w miejscu, gdzie nie wolno nagrywać, ale możesz też nagrywać tak zwane szycie koszuli. Akcja, jak widzisz, że tak powiem, wyjątkowa, koszula się rozerwała, a ja muszę podróżować dalej. Nie ma wyjścia, trzeba sobie radzić. Po afrykańsku biorę to i zszywam. Zaraz Maciek zostanie aresztowany za nagrywanie w miejscu, gdzie absolutnie, spośród wszystkich rzeczy, których nie wolno robić, nagrywanie jest na samym szczycie listy. Już grunt to się teraz nie przebić. Zaraz poproszę jakąś murzynkę, żeby to zrobiła. Nie lubię jakichś pamiątek, które leżą, ale bransoletka jest fajna, bo ty ją nosisz codziennie i sobie przypominasz. How much, brother? Buy one, get one for free. For free? Yeah, No, I don't You know take how for much is free. it? Dobre jest, No, dobre. nigdy nie bierz niczego za darmo, bo pamiętaj, nic nie jest za darmo. Więc on by cię tutaj chętnie wciągnął do tego sklepu, a później połknął. I gwarantuję ci, że wyjdziesz z jakimiś masakrycznymi zakupami. Spotkaliśmy takich zarąbistych kolesi, którzy są Portugalczykami, a mieszkają w Mozambiku, prowadzą tam firmę w takim dosyć nawet ciekawym, niebezpiecznym regionie. No i koleś nam tutaj z taką pasją opowiada o różnicach językowych, jeżeli chodzi o hiszpański, A wiem, portugalski, ja to że mówię. szok. Okay, friends from Poland. I have no idea what he said. Good. Only positive things, bro. Only, believe me. Well, I'm Portuguese. I live in Mozambique, and I invite you to go to both countries. Portugal, it's beautiful. Have you ever Yeah, I been? was, yeah. It's a beautiful and Porto. amazing place. course. And Mozambique, which is still very wild Africa, and people are very friendly. Great beaches. If any of you actually go that are listening to this video, or seeing this video, please ask them for my phone number and give me a call, and we'll get a coffee over there. Okay? Wow, so nice, so nice. Thank you How do you very say much. thank you in Polish? Dziękuję. Dziękuję, yeah, dziękuję. Exactly, dziękuję. Przekroczyliśmy granicę i wyszliśmy z Zambii i idziemy w stronę Zimbabwe. Dali nam karteczkę z pieczątką, że możemy przejść, po czym pan kazał nam to wyrzucić, uważaj, bo cię rozjadą. No i no to idziemy już teraz bez tej karteczki. A w ogóle to nie wolno tu nagrywać, człowieku. Przecież ja mam ciężki plecak, no co ty. No, ale fajny dziadek, zobacz jaki uśmiechnięty. No, ja bym kupił złociuteńki, tylko no nie mam możliwości dźwigania tego, to strasznie ciężkie Martin jest. is my name. Martin! Ah, nice to meet you, Martin. I'm Martin as well. So, one Martin and second Martin. Martin próbuje mi sprzedać hipopotana. Brother, I can't buy because I have very heavy backpack. No właśnie, pamiętaj, ważna rzecz, o której nie powiedziałem. Nie wdawaj się w interakcję z tymi wszystkimi naganiaczami, taksówkarzami, cinkciarzami, handlarzami, bo oni się później nie odczepią od ciebie. Znowu drugi raz już w ciągu tygodnia jesteśmy w Zimbabwe, teraz to już jest od jakichś chyba 15 minut. Przekroczyliśmy już kilka postów, nikt nam nie potrafił udzielić informacji. No to idziemy dalej do biura, ale w ogóle wiesz, wyszliśmy z Zambii bez żadnych tam odprawy, pieczątek, dokumentów. Teraz weszliśmy sobie do Zimbabwe też tak na luzaku, bez żadnych dokumentów. No to już jesteśmy za granicą. Nie tylko my przekraczamy granicę z Zimbabwe, idzie cała armia i każda coś niesie. Normalnie tak zwane mrówki na granicy, dosłownie i w przenośni. Ten most jest taki wysoki, że jakbym miał skoczyć tutaj na bungee, to by się postrał po gaciach. Weź zobacz. Nogi mi się trzęsą, a tak wygląda to miejsce, w którym dzisiaj byliśmy. Tam byliśmy na górze, Wszędzie tam byliśmy na tym moście i tam, z tamtej strony. Nie, ja wiem, że ja mam coś takiego w sobie, że mam w sobie lęk i właśnie dlatego chcę go, że tak powiem, przełamać i próbuję. Więc Narzeka. kiedyś było tak, jak byłem młodszy, to się czegoś bałem i nie robiłem, a teraz się boję i robię. Taka jest różnica między Marcinem teraz, a 25 lat temu. A ta rzeka wygląda tak.
Zobacz na tą rzekę i na ten zachód słońca. Ono jeszcze nie zachodzi, ale już się kładzie coraz niżej. Rzeka Zambezi jest niewiarygodna. Czytałem o tej rzece, że jest jakaś niesamowita i tak dalej. I naprawdę dopóki tu nie przyjechałem, to sobie tylko czytałem. A teraz to zrozumiałem. Ona tak uspokaja, tak wspaniale wpływa na człowieka, że to coś niesamowitego. Jeżeli będziesz mieć okazję, przyjeżdżaj, spędź w Zambii jak najwięcej czasu. Dla mnie na dzień dzisiejszy to jest kraj numer 1. Drugim krajem jest Lesotho, trzecim krajem jest Armenia. To jest lista moich ulubionych krajów. To jest trochę dziwna lista i możesz się z nią nie zgadzać, natomiast ja osobiście po prostu mam mega sentyment do tych 3 krajów i Zambię na pewno będę mile wspominał. Jutro już stąd wyjeżdżamy, ale obiecuję sobie wrócę na dużo dłużej do tego kraju. A my wracamy, jestem totalnie zblazowany i strasznie głodny, więc dzisiaj króluje Hungry Lion. Dlaczego? Dlatego, że to było pierwsze jedzenie takie normalne, które zjedliśmy. Fast foodowe, ale normalne, które czuliśmy, że nam posłużyło. Po nie wiem, 25 dniach tułaczki albo dłużej. Zataczamy koło, wyjeżdżamy z tego kraju, więc zjemy znowu to jedzenie, bo później już w następnych krajach go nie ma. Słyszysz, jak ptaki ćwierkają? Jest już wieczór, więc tutaj niewiele widać, ale Livingstone mają Hungry Lion i ShopRite. Dwie najważniejsze dla nas rzeczy. Więc idziemy zeżreć ostatni raz w tym kraju Hungry Liona, w następnym już go nie będzie. A rano zakupy w ShopRite. I to jest najlepsze rozwiązanie, które u nas działa. Kolejny dzień, kolejne rozdanie. Piękna chilloutowa muzyczka. Zaraz szazujemy, co to jest. No i ten Zambezi Lodge to jest naprawdę piękne miejsce, polecam. Jest tak fajnie, tak fajna atmosfera, bardzo miła obsługa. Zobacz, tu masz taką fajną mapę, która ci pokazuje właśnie wszystko, co i jak tutaj, co w trawie piszczy. Passport control. Tu wczoraj byliśmy i tu te wodospady i w ogóle. A tutaj jest to miasto. Naprawdę jest bardzo miło. Wypoczęliśmy dzisiaj, w ogóle mamy lightowy program, bo mamy 16 km do tego, żeby dotrzeć do kempingu, który już jest po drugiej stronie granicy. A moja koszula wyprawowa już, zobacz, już tak za chwileczkę, za momencik jak strzeli, to zostanę bez ciuchów na wyprawie, a to by było słabo, więc muszę albo pilnie ją jakoś tu zreperować sam, albo znaleźć murzynkę, która zrobi mi łatkę. Może na przykład, bo mam takie za długie rękawy tu, odetnij mi ten kawałek rękawa i przyszyję tu jako łatę i to miałoby sens. Zobaczymy zresztą, jak to pójdzie. Ta koszula już jest tak stara i zniszczona, że ona się i tak rozpada w każdym miejscu, ale w tym miejscu najbardziej. Dlaczego? Bo tu nosiłem plecak na jednym ramieniu, ten taki. Teraz zawsze zmienić ramię. Tak, muszę zmienić ramię i tak jak zakładam, to po prostu niszczę, zakładam przez to ramię i wtedy idzie największy opór. No i tyle. Bardzo lejtowy dzień, dzień relaksu, wypoczynku. Obiecaliśmy sobie, że kończymy z jakimiś gównami, fast foodami, innymi badziewiami i teraz będziemy kupować owoce i warzywa, bo mamy już talerzyk i mamy nóż. Czemu by z tego nie korzystać? Tym bardziej, że to kosztuje tutaj grosze, więc przerzucamy się z powrotem na warzywa, owoce i zobaczymy. Chociaż ta dieta akurat mi służy. Naprawdę jest dobrze. O, jak gekony biegają. Zobacz. Wyścigi gekonów. Ruszamy dalej. O, zatrzymał się. Dawaj. Haha. No i już mamy gościa na granicy. No i taka akcja, taka sytuacja. Normalnie machnęliśmy ręką, zatrzymał się tir, wskakujemy, a tu policja. I już, kurna, powód do łapówki. No i teraz trzepią o kierowcę tira za to, że się zatrzymał nie tam, gdzie trzeba. Ale wysłałem Maćka, niech gada, dzisiaj jakoś nie mam nastroju na negocjacje z policjantami. Pogada, wytłumaczy, że film nagrywamy, że tego, że tamtego, że już wyjeżdżamy z kraju i na koniec taka niespodzianka. Myślę, że się dogadamy. No zobaczymy, co z tego wyniknie. Tu, gdzie ja siedzę, nie wolno siedzieć, za to też będzie afera zaraz pewnie. I co? Jeszcze gorzej. Co znaczy? Kurwa, jeszcze gorzej, człowieku. On do mnie, wiesz. Czyli nie dał rady się dogadać. Nie, wręcz przeciwnie, kurde. Gość był tak niemiły. No dobra, no czasami tak bywa. Jedziemy dalej, zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. No i teraz każe nam jechać na posterunek policji. Eskortują nas tu z tyłu, widzę w lusterku. No i co? No i jedziemy. No może być problem z tym, że ja siedzę w takim miejscu, gdzie nie wolno i A że wszystko mam... może jest problem. Tak, Generalnie tak. Problem, on powiedział, że problem to jest to, że się zatrzymał, a nie Tak. powinien, że to nie ma nic wspólnego z nami. Ale generalnie jakby to, że powiedziałem, że jesteśmy biali, to odebrał jako jakiś rasizm. A mi chodziło tylko o to, że jesteśmy lokalną atrakcją, jak kurde i tyle.
Trzeba było nie mówić, że jest szpiali, bo on wie, że jest szpiali. Ja myślę, że on był tak nastawiony, że cokolwiek bym nie powiedział, to by było tak, jakby było. Może i tak, zobaczymy. Teraz już nie ma co gdybać, teraz musimy grać dalej, bo nasza specjalność polega na tym, że po prostu pakujemy się w kłopoty i w różne takie sytuacje, a później musimy z tego wybrnąć. Co będzie, to będzie, no Jezu, co, aresztują nas za to, że stopa łapaliśmy? No chyba nie. No nie, Tylko to nie problem... byliśmy robić problemu kierowcy, No bo właśnie, fajny to gość i kurde, chciał dobrze, zatrzymał się i teraz takie jaja. Dobra, to może umówmy się, że ja będę gadał teraz jednak z nimi, No nie? ja już znikam. Dobra. Tylko Okej, nie zamiana- bądź wtedy... Spokojnie. Damy radę, zamiana ról. Tak czy inaczej kawałek podjechaliśmy w dobrym kierunku. Ty no ale jaja, sprawa robi się gruba, no teraz nas biorą na posterunek. Kierowca cały posrany, my trochę w sumie też. No ale jesteśmy dobrej myśli, no co, no to po prostu nie chcielibyśmy facetowi zrobić problemu. Oni mu zabrali prawo jazdy na razie i kazali jechać na posterunek, a my jedziemy razem z nim. No miejsce, które wjeżdżamy, nie napawa optymizmem. Trzymaj kciuki, zobaczymy co dalej. No sytuacja dalej trwa. Teraz idziemy na posterunek. Czekaliśmy godzinę. Po to chyba, żeby nas zmiękczyć. Zobaczymy co się wydarzy. Wyniosło nas to drożej niż nocleg i śniadanie. Ale pomimo całej tej sytuacji jest ok. Idziemy dalej na granicę. Jest git. Dalej jesteśmy w grze. Jest fajnie. Nie tylko nasze organizmy są zdewastowane, ale też nasze ubrania, jak widać. Przecież ta bluza była w porządku całkiem, jak tu wyjeżdżałem, a teraz ona jest już, że tak powiem, nie bardzo, ale jak jedziesz w takie miejsce jak Afryka dzika czarna, kontynentalna, gdzieś tam w centrum Afryki, to musisz być przygotowana na to, że będziesz szyć nie tylko ubrania, ale też i rany, więc Szczególnie po ugryzieniach tego. więc to jest jakaś już tutaj hipopotamów. powiedzmy wstępne ćwiczenie i wygląda to coraz lepiej. Zobacz, że nie widzę co robię, ale Jest pięknie, dobra. jest pięknie. Kończymy, pożegnam Tak się. jest. Do następnego. Do następnego szycia. No i pożegnaliśmy się z Zambią, przekroczyliśmy granicę na luzaku. Dzisiaj już wchodzimy do Mozambiku. Nie do Mozambiku, kurna. Jak się ten kraj nazywa? Eswatini? Nie. Lesotho? Zimbabwe. O, Ja jest! pitole. Zimbabwe. W końcu idziemy już trzeci raz do Zimbabwe, ale w tym pierwszy raz legalnie. Więc przekroczymy tą granicę na wizie. Do przejścia mamy z 10 km dzisiaj, więc już chyba wyluzujemy się z transportami i innymi jakimiś takimi historiami i pójdziemy normalnie na nogach. No i już jesteśmy w Zimbabwe. Trzeci raz, tym razem legalnie. I co? To jest drugi kraj, w którym dostałem prezent na granicy od celnika. $20 Zimbabwe, które są nic nie warte, ale miły prezent. Wyjął z portfela i mi dał. Za darmo. Na powitanie. Żeby nam się tutaj w ich kraju wiodło. I co? Idę dalej i znajduję na ziemi jeden kłocza. Niewiele to jest, ale to dobry znak po tak słabo zaczętym dniu. Więc jest fajnie. Wita nas gigantyczne słońce, upał. No idziemy, kolejny kraj, już czwarty podczas tej podróży. Więc jest świetnie. Zobaczymy co tutaj w ogóle się w tym kraju dzieje.